Samotworząca się trawka, samotworzące się drzewka, samotworzące się zaproszenia. No dobra, może przesadziłam. Generalnie mniej przycisków bez straty frajdy czy efektywności. Ciężko szybciej powiedzieć o świetnych zmianach w Resto Druidzie w Midnight niż te parę słów, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym Warcraftowym dendrofilu w ramach kolejnego odcinka kandydata na maina w nadchodzącym dodatku do World of Warcraft, bo może was zachęcić do spróbowania klasy, specjalizacji, a może i gry. Chciałabym podziękować w tym miejscu mojemu pierwszemu wspierającemu Jerzy na wieży, dzięki któremu w ogóle odkryłam taki system na moim kanale, dodając nagrody i takie naklejki narysowane specjalnie, aby wyróżniać wspierających. Więc jeśli chcecie pomagać rozkwitać cebulce, to teraz jest taka opcja, a teraz przejdźmy do rzeczy. Restoration Druid to Ranged Intellect Leather Healer, który jest znany z bycia królem hotów, czyli efektów heal over time. Co oznacza, że nie jest on najlepszy w byciu reakcyjnym healerem, skoro musi wpierw rozplanować swoje umiejki, zanim pojawi się damage w grupę. Będąc druidem posiada również możliwość skorzystania z form innych specjalizacji druida, takich jak Range Caster Sowa, czy też Meleferalny Kot, dzięki którym może sprawnie dokładać się do damage grupy w dungu. Ale byleby też nie przesadzić i przypadkiem nie zapomnieć leczyć swoich ziomków. Chociaż sam koncept tego, jak się leczy druidem, nie jest super skomplikowany, bo większość jego healerskich umiejek możemy zamknąć w 9 przyciskach, czego 4 to cooldowny. Przez sam fakt istnienia wcześniej wspomnianych zmian form, druidowy gracz posiada ogromne możliwości na wykazanie się, poprzez znajdowanie idealnie balansu pomiędzy robieniem depsa a leczeniem. Może i przycisków do leczenia nie ma dużo, to jednak w kwestii wyboru możliwości utility druid nie grzeszy. Posiada cały arsenał fajnych AOE umiejętności przydatnych dla grupy, takich jak grupowy speed buff dzięki Stampending Roar, czy też takie, które mogą działać jako przerywajki AOE stopy, takie jak Incapacitating Roar, Knockback dzięki Tajfunowi, czy też niewypuszczenie mobów z danego miejsca w formie Mass Gripa zwanym Ursol's Vortex. Dodatkowe CC istnieje również w formie Hibernate, czyli sytuacyjne uśpienie potwora, który jest bestią lub smokiem, Instant Mass Root dzięki Mass Entanglement, też historycznie znienawidzony przez wielu w PvP Cyclone, pozdro dla mordekek z TBC, który jest 5-sekundowym banishem potwora lub gracza, przez co staje się totalnie wyłączony z jakichkolwiek efektów walk, a w Midnight ma aż 30 yardów w zasięgu PvP. Mamy Dispel Enrage'a w postaci Sufa oraz dostęp do Combat Reza dzięki Revive'owi. Co ważniejsze, mamy umiejętność Symbiotic Relationship, czyli połączenie się z wybranym kumplem, przez co część naszych heali w niego lub w nas samych będzie leczyć oba targety jednocześnie. Co się zwykle świetnie paruje z takim tankiem jak np. Brewmaster Monk, co otrzymuje często małe hity, przez co samo to połączenie zwykle robi niezłą robotę w utrzymywaniu go pasywnie przy życiu. Ponadto posiada on jednego z lepszych raid buffów w grze, czyli Mark of the Wild, co daje uniwersalne 3% versatility dla całej grupy lub raidu. A na koniec Innervate, czyli własny system łapówkowy, bo ta umiejętność pozwala nam na zredukowaniu do zera kosztu many speli innego healera w raidzie, co jest zwykle bardzo pożądaną zabawką dla innych healerów, szczególnie gdy się dogadacie, kto i kiedy będzie mógł śmiało rzucać drogie heale, bez obaw o wypalenie się z many. W endgame'ie będziemy musieli wybrać pomiędzy jednym z dwóch dostępnych hero talentów, które zwykle będą nas zachęcały do pewnych wyborów konkretnych talentów, aby łączyć synergię i tworzyć sensowne buildy. W tym wypadku mamy do wyboru opcję Wildstalker oraz... Wildstalker to drzewko, które w pełni wprowadzi nas w bardzo aktywny styl gry, pomimo tego, że samo w sobie nie dodaje nam więcej umiejętności, tylko pasywne bonusy. Założeniem jego jest jak najczęstsze zamienianie się w formę kota, by wedle możliwości rozdawać bleedy rip oraz rake na wrogów, aby w pełni korzystać z naszej pasywki Thriving Growth. Jeśli sytuacja na to pozwoli, to dzięki talentowi Bursting Growth można jeszcze mocniej gryźć wrogów mających na sobie Bloodseeker Wajny, które powstają z naszych wspomnianych bleedów, aby dodać jeszcze większego depsa w AOE, co się zwykle bardzo dobrze sprawdza w dungach typu Mythic+. Poza tym drzewko wzmocni głównie nasze hoty, co tworzy dobrą synergię z tym stylem gry, bo najpierw rzucamy trochę hot i później gryziemy wrogów, dopóki nasze hoty na kumplach są aktywne. Keeper of the Grove to zdecydowanie spokojniejsza do grania opcja przez brak konieczności wchodzenia w inne formy i bardziej nastawione na zwiększony efektywny HPS, czyli generalnie mówiąc mocniejsze heale, szczególnie te obszarowe. Drzewko te pozwoli nam zwiększyć efektywność naszych przywoływanych pomocniczych drzewek podczas leczenia, czyli naszych Grove Guardianów. Ale że w tym temacie Midnight dokonuje całkiem dużych zmian w kwestii jak będą one przywoływane, to przejdźmy zatem do kolejnego punktu, czyli nowinek. W Midnight każda specka dostaje nowe tzw. Apex talenty, które są niczym innym niż nowymi talentami, ale nazwanymi ładniej, które zwykle tworzą synergię z wyborem innych talentów w drzewku. W przypadku Restoration Druida nasz Apex Talent skupi się wokół mocnego dopakowania naszego Life Blooma, który teraz będzie się sam stakować aż do 3 oraz także splashował healę obszarowo wokół naszego targetu. Straciliśmy takie umiejętności jak Cenarion Ward, Nourish czy Overgrowth, ale w zamian za to nasze Mastery dostało buffa, przez to, że istnieje mniejsza ilość dostępnych efektów hot
a co za tym idzie, efektywność naszych innych speli będzie lepsza. Life Threading to nowy super talent, który pozwoli naszej trawce Fluorescence tworzyć się samą i podążać za naszym targetem Life Blooma. Growth Guardian zostało zmienione z bycia 3-charge'owym spelem na pasywkę, która będzie przywoływać drzewko co każdy Wild Growth czy też Swift Mend. Nasz stary cooldown rajdowy Flourish został wbudowany w nasz inny cooldown Tranquility, przez co spec nie będzie już tak mocno zobowiązany do tworzenia co-minutowych healerskich ramp z Flourishem. Midnight stety lub też nie, odbiera interrupta wszystkim healerom poza Resto Szamkiem, zatem nasz druid nie może już przerywać w kocie. Nature's Vigil został skasowany, zatem koniec z darmową zamianą depsowo-healerską z tego spela, ale w zamian za to mamy zreworkowanego w bardzo fajny sposób Heart of the Wild. Teraz dzięki temu, że to prosty przycisk do naciśnięcia co 2 minuty, możemy o wiele łatwiej wyciągnąć z niego wartość, nawet jak nie jesteśmy najlepszymi graczami na świecie. Bo wystarczy zmienić się w kota, by kogoś bardzo mocno ugryźć, po czym wykorzystać to jako sposób na regenerację many. Możemy to też użyć jako turbo przeżywajkę, zmieniając się w misia i stając się prawie nieśmiertelni na krótki moment, bardzo przydatny do tankowania pewnych mechanik, albo zwyczajnie robić turbo depsa, szczególnie jak połączymy to z możliwościami drzewka White Stalker, o czym sobie opowiemy później. Abundance stracił benefity skróconego cast time'u przez skasowanego Wildwood Roots, ale zyskał Heal Splash w formie Nature's Bounty, tym samym jeszcze bardziej zwiększając wartość stakowania haste'a dla Resto Druida. Jeśli chodzi o nasze hero talenty, White Stalker dostał takiego noda jak Rampancy, które jest niczym innym jak jego czteroset z 3. sezonu The War Within. A chociaż Keeper of the Grove na pierwszy rzut oka nie zmienił się za mocno, to będąc drzewkiem wokół Grove Guardianów powoduje, że interakcje z naszymi drzewkami będą trochę inne niż dotąd, przez to, że zmieniło się to, jak przywołujemy naszych Grove Guardianów. Oznacza to, że nasz talent Harmony of the Grove teraz potencjalnie może być jeszcze silniejszy, bo wcześniej byliśmy ograniczeni 3 charge'ami Grove Guardianów, podczas gdy teraz, gdy połączymy na przykład użycie 2 Swift Mendów z jednym Wild Growthem i dodamy na to nasz cooldown Convoke the Spirits, który może losowo rzucić również te umiejętności, no to wtedy możemy mieć i 5 lub więcej drzewek naraz i tym samym sadzić nasz własny las. Ponadto Keeper również dostał efekty swojej starej setówki wdrożone w drzewko, lecz w trochę zmodyfikowany sposób. Teraz dzięki Sylvan Beckoning dostaniemy szansę na proka z naszych aktywnych hotów, aby nasz kolejny Swift Mend przywołał nam Dryadę do pomocy, bo wcześniej pojawiała się ona przy użyciu naszego cooldownu Convoke the Spirits. Ta zaś będzie rzucać zarówno Tranquility, jak i regrowth na naszych kumpli, zamiast głównie overhealować jak to było wcześniej. Ponieważ w tym filmie nie będziemy mówić co jest lepsze, a co jest gorsze, bo koniec końców to zwykle sprowadza się do tuningu, wszelkie przedstawienia są przykładowe, aby przedstawić to, czy gameplay jest dla kogoś potencjalnie zabawny i satysfakcjonujący, lub też nie. Zacznijmy sobie od symulacji rajdowej, czyli w tym wypadku weźmiemy sobie przykładowy build healerski jako Keeper of the Grove. Keeper Resto Druid w rajdzie to typowy ramp healer, czyli generalnie oznacza to, że wymaga on wyklikania odpowiedniej ilości global cooldownów, czy też umiejętności, zanim się jeszcze damage pojawi, aby móc efektywnie leczyć, gdy się on zjawi. Może to brzmieć skomplikowanie, ale nie martwcie się, naprawdę nie jest tak źle. Skoro koncept rampy healerskiej to swojego rodzaju healerska rotacja, oznacza to też, że nie zawsze jest konieczna do wykonania i trzeba korzystać z downtime'u między damage'em w rajdzie, aby to się nie wypłakać z many za szybko. Dzięki temu jako Resto Druid skorzystamy sobie z talentu Master Shapeshifter, aby to albo gryźć bossa, albo kastować wrath, w celu regeneracji many bardziej niż robienia samego damage'u. A jeśli nie mamy na tyle czasu, by móc coś takiego zrobić, możemy zawsze skorzystać z opcji Starlight Conduit albo Star Surge, które warto będzie rzucać on cooldown co 6 sekund w celu również regeneracji many. Warto też pamiętać, że można zrobić szybkie combo po regenerację many poprzez użycie Heart of the Wild w kocie, co nam pozwoli od razu rzucić Ferocious Bite za 5 combo pointów, by zyskać manę z talentu. Przejdźmy teraz do samego leczenia. Pierw będziemy starać się trzymać naszego Life Blooma domyślnie na tankującego bossa tanka lub ewentualnie osobę, którą wiemy, że będzie potrzebować większej ilości heala przez jakiś czas. Gdy będziemy się szykować do nadchodzącego damage'u w raid, zaczniemy naszą rampę poprzez rozrzucanie po rajdzie nasze instant hoty Rejuvenation i starać się dobić do tylu, ile damy radę. Idealnie w okolicach 10 sztuk, ponieważ chcemy móc w pełni skorzystać z naszego combo talentów Abundance, Intensity oraz Nature's Bounty, dzięki którym nasze regrowthy nie dość, że będą prawie za darmo, to będą one wybitnie silną spot-healową umiejętnością o blisko 100% kryta i w dodatku leczyć wszystkich, co mają na sobie już regrowth. Zanim jednak przejdziemy do spamowania regrowthów, nie zapomnijmy też o rzuceniu wpierw Wild Growtha oraz Swift Mendu w celu przyzwania naszych drzewek, a na sam koniec, w zależności od potrzeby healerskiej rampy, możemy dorzucić albo Convoke the Spirits lub jeszcze, gdy będzie trzeba finałowej dokładki, to Tranquility, które dzięki wbudowanemu w sobie teraz talentu Flourish spowoduje, że wydłużymy wszystko, co dopiero rzuciliśmy i obrzucimy cały raid we wszystkie możliwe nasze potężne hoty. Kolejnym tematem będzie spec w dungach i tutaj wybierzemy sobie przykładowo naszego White Stalkera, aby tu próbować gryźć skutecznie wrogów, gdy nie zawsze trzeba leczyć i usprawnić czas spędzony w kluczykach. W tym buildzie połączymy sobie takie talenty jak nasz zreworkowany Heart of the Wild oraz Call of the Elder Druid wraz z Dream of Scenarius, co pozwoli nam mieć naprawdę bardzo mocne okna depsowe co 2 minuty, jeśli kombić to będziemy z Heart of the Wild i co minutę bez niego. Dodatkowo dzięki Dream of Scenarius będziemy również mogli leczyć naszych ziomków, gdy będziemy używać Shred lub Swipe w kocie, więc tym bardziej powinno pozwolić to
nam depsować w kocie tak długo jak się da. Domyślnie będziemy trzymać naszego Life Blooma na tanku, tak samo jak wcześniej najważniejszą rzeczą w rotacji jest trzymać Rejuvenation na ziomkach z grupy, by nasze regrowthy nie były useless, gdy będą potrzebne. Nakładać będziemy na wrogów Rip i Rake wedle możliwości, a jeśli sytuacja pozwoli, to gryźć dodatkowo za pomocą Shred i Swipe, które również będą leczyć grupę dzięki talentowi Dream of Scenarios. A jeśli wolimy zwiększyć nasz AOE DPS, to nie czekać, tylko wydawać combo pointy w Ferocious Bite, targety z Bloodseeker Vine'ami, dzięki naszemu talentowi Wildstalkera Bursting Growth. Jeśli chodzi o PvP, przedstawię tylko fajne zabawki, z których Resto Druid może korzystać w postaci fajnych PvP talentów. Early Spring pozwala nam tworzyć całkiem chore healerskie komba dzięki nowym interakcjom z naszymi spellami. Przez to, że każdy Wild Growth to teraz gwarantowane drzewko, a sam w sobie Life Bloom dzięki naszemu Apexowi jest o wiele potężniejszy niż był do tej pory. Szczególnie silne w bardziej obszarowych scenariuszach typu Ranked Battleground czy też Blitz. Dalej w temacie BG, przez zmiany tego jak działa i tworzy się nasza trawka, Disentanglement, czyli permanentnie ściągane slowy ze wszystkich w jej obrębie, może się okazać potężną umiejętnością w Battlegroundach. Forest Guardian będzie nagradzać nasze agresywne granie poprzez wydłużenie długości trwania naszych hotów, gdy będziemy pomagać dobijać oponentów między healerskimi globalami. Przede wszystkim użyteczne w arenach 2x2, gdzie jest więcej czasu na takie zagrywki. iWinds pozwoli nam rzucać nasz potężny Crowd Control Cyclone z potwornie dużym zasięgiem, czyli do maksymalnie 30 yardów. A Thornsy wzmocnią nasze defensywne cooldowny Barkskin i Ironbark poprzez reflektowanie damage'ów nękających was lub kumpli mele wrogów. Wy może jednak dali wam spokój i zmienili target. Set bonusy potrafią czasem nas zmusić do wybierania pewnych talentów w zależności od bonusów danego sezonu. W przypadku pierwszego sezonu Midnight nasz set skupi się wokół wzmocnienia naszego AOE heala Wild Growth przez m.in. skrócenie cooldownu spela, a to oznacza więcej tworzonych drzewek, czyli na ogół większy value wyciągniemy z tego setu grając w drzewku Keeper. Nie zmienia to jednak efektywności grania Wildstalkerem. Zatem nie ma się co martwić, oba style gry powinny być w porządku. Jeśli ktoś będzie chciał tylko i wyłącznie min-maxować, to koniec końców to, czym będzie grać, będzie zależeć od końcowego balansu talentów, buildów i umiejętności. Według mnie Restoration Druid zapowiada się wspaniale w Midnight chyba pod każdym możliwym względem. Wszelkie rzeczy, które zostały mu zabrane albo skasowane, nie wpłynęły negatywnie na jego flow gameplayowy, a w większości aspektów wręcz powiedziałabym, że go poprawiły. Szczególnie dla osób, które nie chcą jednak grać postacią, która wymaga 40 bindów, bo sam spec stał się bardziej przystępny. Na pewno nie jednej osoby będzie natomiast szkoda, że zabrano Interrupta, ale to raczej temat ogólno-midnightowo-healerski, niż dotyczący konkretnie naszego Dendrofila. Ode mnie dostaję rekomendację 3 kaczek i to zdecydowanie coś, co mogłabym polecić do mainowania w Midnight, tym bardziej, że sama chyba będę nim grać. Pomijając jeszcze kwestię, że będzie prawdopodobnie bardzo silny. Jeśli was interesują inne specki, to możecie zostawić subika i komentarz, jakie chcielibyście zobaczyć, żeby jakiś nie pominąć. A jeśli byście mieli jakiekolwiek pytania dotyczące specek albo klas, to zapraszam na mojego Discorda Kwiatów Cebuli, bo mimo, że ja nie jestem jakimś topowym graczem World of Warcraft, to obecni tam lepsi gracze ode mnie zwykle bardzo chętnie pomogą i odpowiedzą na wszelkie pytania. Jak się podobało, to stawcie łapkę w górę, bo pomaga mi to dotrzeć do większej liczby osób. Dzięki bardzo, pa pa!